on nie jest ubezpieczony. 14:30 zaczyna się, także tak. Mnie poinformowali, że nikogo nie będzie. Czyli możemy się przejechać samochodem z panem biegłym? Nie wyrażamy zgody. Cześć, tu Adam. Cześć, tu Szymon. Witamy na kanale Global Motors. Pewnie wielu z Was zadawało sobie pytanie, dlaczego od dłuższego czasu nie pojawiały się żadne materiały w związku z wadliwym Mercedesem S63 AMG. Jak pamiętacie, sprawa jest na etapie sądowym, a dokładnie w sprawie został powołany biegły, na którego badanie oczekiwaliśmy przez długi czas. W ostatnim odcinku mieliście okazję zobaczyć nerwową reakcję ludzi z Mercedes-Benz Polska na naszą wizytę w Warszawie, kiedy to chcieliśmy sprawdzić, czy wadliwy Mercedes znajduje się w zadeklarowanym miejscu, to jest przy ulicy Daimlera 1 w Warszawie i czy zgodnie z deklaracją Mercedesa oczekuje tam na badanie. Do przeprowadzenia badania przez biegłego sądowego ostatecznie doszło latem 2021 roku, jednak długo czekaliśmy na wydanie przez niego opinii w sprawie. Ostatecznie opinia ukazała się dopiero kilka tygodni temu. Do czasu jej wydania nie chcieliśmy robić szumu wokół sprawy, bo mogłoby to tworzyć dyskomfort dla biegłego opiniującego w sprawie. Teraz wracamy jednak do dnia, w którym miało miejsce badanie biegłego sądowego i pokazujemy Wam jego kulisy, bo postawa pracowników Mercedes-Benz Polska podczas przeprowadzenia tego badania po prostu wprawiła nas w osłupienie. Kiedy pojawiliśmy się w siedzibie Mercedes-Benz Polska w dniu badania pojazdu przez biegłego sądowego, pracownicy Mercedesa udawali, że o żadnym badaniu nic nie wiedzą. Badanie samochodu przez biegłego państwa. Z biegłym sądowym. Nie, bo że mamy tu być. Nie, na parkingu pracowniczym PK1 i niżej jest o 14:30 Nie, bo tutaj jest jakby biegły umawiał spotkanie, no i wtedy przypuszczam będzie uczestniczył jako wydający pojazd, który u Państwa przebywa, nie? Mało tego, po kilku chwilach okazało się, że pracownicy Mercedes-Benz Polska wprowadzili w błąd biegłego sądowego, mówiąc mu, że nie będziemy obecni podczas przeprowadzenia badania, czyli że będzie w nim uczestniczyła tylko jedna ze stron, to jest Mercedes-Benz. Panem. Witamy Pana serdecznie. Dzień dobry. No czemu Pan wcześniej przyjechał? Nic żeśmy nie wiedzieli. No nie, 14:30 zaczyna się, także Bo tak mnie się... poinformowali, że nikogo nie będzie. Nie, ale... Nie, no nie. Jak to? No tak. To jest niezgodne z postanowieniem sądu. My jesteśmy stroną, ja reprezentuję a ja czyli stronę Tak. postępowania i ja mam informację, że jest o 14:30. Rozumiem. Jadę z Krakowa na 14:30. A, wiem. Jednak Mnie, przyjechaliście. mnie tego nikt nie No ale zmieniał. nie, wiem. No nieważne, ale musimy te Dobrze, czynności ale dokonywać to razem. zrobimy. Dobrze, to wykonamy razem. Na miejscu okazało się, że przedstawiciele Mercedes-Benz Polska nie tylko podjęli starania, aby badanie odbyło się bez naszej obecności, ale też próbowali innych sztuczek, aby nie dopuścić do kluczowego elementu tego badania, czyli jazdy po drodze, która ujawniłaby ukryte wady pojazdu. Kiedy już udało nam się ściągnąć z powrotem na miejsce biegłego, ten był przekonany, że samochód nie może opuścić placu, bo jak poinformował go Mercedes-Benz Polska, pojazd nie posiada ubezpieczenia OC. No to nie może wyjechać sam. Jak, Dlaczego? nie może stąd wyjechać? Tak, bo ono nie jest ubezpieczone. Nie ma OC? Nie ma. OC nie ma? Tak. To przecież UFG się zaraz Ale na to nie dobierze. przecież... No to ja zaraz powiem panu, To No nie- ja który to mówił. Poważnie? To jest niemożliwe, żeby nie... To jak sprawdzić, jak nie ma... To uniemożliwiają panu przetestowanie, Poważnie? jeżeli mają nieubezpieczony To jaja jakieś. Poważnie? No to zaraz pan się tam dowie. O, niemożliwe. Dzień dobry. Proszę pana, mógł pan przyjść jeszcze raz tutaj do Michała Strona, tak, z Krakowa. Chcieliby jeszcze być przy tych odwiedzinach. Tak. Nie, strony są. Są. Ja mam tu spokój taktyczny, że mnie poinformowałem, że nikogo nie będzie. Nie dziwi nas to, tak? Dobra. Powiem panu, że nas to nie dziwi. Ja wszystko rozumiem, ale jest sytuacja takiego typu. Są strony i tutaj przyjechała i strona. Nie pana głosi. Halo?
Rozumiem. Dobrze, dobrze. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Panie Marcinie, halo? Co, rozłączył się? Dalsza rozmowa z biegłym uświadomiła nam, że Mercedes-Benz Polska nie tylko kłamał w sprawie możliwości wydania pojazdu do testu, ale też zwyczajnie lekceważył nawet biegłego sądowego. Ten pan to w ogóle ze mną nie chciał rozmawiać. Który? Ten pan. Macie pełnomocnik Mercedes-Benz? To jest najbardziej właściwa osoba do rozmowy z panem, bo on reprezentuje Mercedes-Benz Polska. Nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać, ale ja powiedziałem, że nic z tego, bo nie chcą ze mną rozmawiać, to mnie skierowali, żeby ja jednak... A dobra, a gdzie pan kluczyki pobrał? Do auta. Przynieśli sami. Skąd? Z recepcji? Nie wiem skąd oni wzięli. A gdzie pan? Tu panu przynieśli na parking? Nie, przyszli ze mną i poszedłem z nimi na parking. Ale najpierw gdzie pan udał się? Do recepcji tam. Nie, tu pan czekałem, tak. No nie wiem, no, Nie, no kurde, teraz- czekamy trochę i wie pan co jest. Ale to sobie robią, wie pan, jaja z postępowania sądowego, no bo skoro biegłemu nie Halo? chcą udostępnić... Nie, no, dobrze, ja rozumiem, ale... A w momencie, jakby pan chciał porozmawiać z tej panem, No tak. Ja przejmę. można to wziąć. W końcu biegłemu udało się połączyć z dyrektorem sprzedaży Mercedes-Benz Polska i korzystając z okazji nawiązaliśmy z nim rozmowę. Panie Marcinie, dzień dobry, witam serdecznie. No, jesteśmy tutaj zgodnie z informacją 14:30. Jesteśmy z panem biegłym, chcieliśmy razem przeprowadzić czynności. Tak, bo ja Czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło, pan biegły przyjechał do nas, nie byliśmy w stanie odsłużyć go wcześniej. Pan biegły sprawdził samochód, a pismo, które dostaliśmy z sądu, zobowiązuje nas do pokazania tylko i wyłącznie samochód biegłemu. To właśnie zrobiliśmy. Ale panie Marcinie, właśnie nie, ja mam postanowienie sądu, które zobowiązuje biegłego do poinformowania wszystkich stron, a pan biegły powiedział przed chwilą, że nie tyle przyjechał Tak, to wcześniej... jest zapisane dokładnie. I to jest napisane, pan to potwierdza? Zapisane, ale ja też tak pracuję, że biegły poinformował, no poinformował, że to jest pan biegły przyjechał. Ale proszę pana, nie, właśnie biegły mówi to, co ja mówię, czyli że on... Nie, ale to trzeba może że ustalić. miał mnie Da się poinformować. sprawdzić, Ale nieważne, ja tu jestem, mam wiedzę, tak, ja do pana biegłego nie mam zastrzeżeń, tylko po prostu chodzi o to, że pan biegły dostał informację od was, że stron nie będzie, a dokładnie od pana. Czynności miały być od... Ale w tej chwili ustalmy, czy my możemy jednak to sprawdzić. No to zaraz, no właśnie. No dobrze, ale jest tak, czynności miały być o godzinie 14:30, my byliśmy tu 14:28, zgłosiliśmy się do recepcji i wtedy nawiązaliśmy kontakt z panem biegłym, który akurat wychodził, ale ponieważ nawiązaliśmy kontakt, to do nas wrócił. No i chcemy razem przeprowadzić czynności, tak jak było w postanowieniu sądu. Panie Symowie, w postanowieniu sądu było napisane, że mamy operację samochodu biegłemu i po prostu zrobiliśmy jeszcze raz. No ale my nim nie będziemy jeździć, tylko biegły. Ale dobrze, ale pan biegły nawet się po samochodu przejechał. A Nie, mo- Tak, ale przejechałem się po placu, nie wyjeżdżałem. Ale nie może być, samochód nie może jeździć, bo nie ma ubezpieczenia OC. I państwo uniemożliwi... A jak mam, że ten samochód odkupiliśmy od grudnia, bo mieli weszło ubezpieczenie przez co szkoły. Mijaliśmy do biegły, to trzeba ten samochód powiedzieć. No bo obowiązek, bo jest, choćby dlatego, że istnieje obowiązek ubezpieczenia OC nie ma? OC, Jest OC komisowe, OC komisowe. To można na tym to jeździć. można jeździć na tym przecież. To można jeździć. Proszę pana, jeżeli ktokolwiek się podejmie jeździć samochodem na obce okolicowe w tych drogach, to nie mamy z tym problemu. To ja się podejmuję, panie Marcinie. To ja się podejmuję. Właścicielem tego pojazdu. No ale pan powiedział ktokolwiek, no ja się podejmuję jeździć, no jestem stroną. Jeszcze raz, pan nie jesteśmy stroną w tej sprawie. To jest, Ja jestem stroną. pan jest stroną w tej sprawie. Pokazaliśmy mu się samochód. Tak jak zobowiązano do tego są. Samochód ma Nie, proszę pana. samochód ma OC komisowy. Dyrektor Mercedes-Benz Polska próbował wmówić nam, że treść postanowienia sądu dotycząca przeprowadzenia badania przez biegłego nie daje możliwości naszego udziału w teście. Niech mi pan powie, panie Marcinie, z jakiej daty jest postanowienie sądu, które państwu nakazuje tylko i wyłącznie biegłemu pokazać auto. Panie Szymonie, jakie pytania można... Ale nie, no proszę pana, no teraz, no panie Marcinie, no przecież szanujmy się. Proszę poczekać. Panie Marcin, proszę, pozwolę sobie uzupełnić. Sygnatura 5 GCO 179 przez 21 przez S. Sąd, ale chwileczkę chcę uzupełnić. Sąd zobowiązuje biegłego do poinformowania telefonicznie o terminie czynności pełnomocników wnioskodawcy, pełnomocnika przeciwnika, pełnomocnika Mercedes-Benz Polska. Pojazd znajduje się na parkingu PH1 i będzie badanie w dniu dzisiejszym o godzinie 14:30. Trzymam dokument w ręce, który dał mi pan biegły teraz.
Badanie miało być o 14:30 przy udziale stron. My jesteśmy, chcieliśmy razem z biegłym zobaczyć samochód. Czy jest jakiś problem w tym? Panie Szymonie, nie mam problemu. Pytał się pan mnie o rozpłynne pisma sądów. Muszę widział kontakt i sprawdzić. Nie mam No przed chwilą pan mówił mi coś wprost przeciwnego, więc jakby pan się... No ja trzymam pismo pana biegłego. Wystarczy, że ktoś zejdzie na dół, ja pokażę pismo. Dobrze, ja mogę zejść na stronę. Takie zostało problemu, ale wyłącznie z pismem i działam sam. Bardzo proszę, nie ma problemu, zapraszam pana serdecznie. Było to kolejne oczywiste kłamstwo ze strony Mercedes-Benz, bowiem jako strona postępowania byliśmy uprawnieni do udziału w całości czynności badawczych, co wprost wynikało z treści postanowienia sądu. Po jakimś czasie przedstawiciele Mercedes-Benz Polska zeszli do miejsca, gdzie czekaliśmy na nich wraz z biegłym. Już od pierwszych chwil panowie zachowywali się niegrzecznie, arogancko, zupełnie jakby nie brali pod uwagę, że powinni realizować obowiązki w postępowaniu sądowym. Panowie wyraźnie nie chcieli dopuścić do tego, aby biegły mógł wykonać odpowiednie czynności, a więc przejechać się samochodem po drodze. Problemem miał być właśnie rzekomy brak ubezpieczenia pojazdu. My jesteśmy właścicielem tego pojazdu. Tak. No to niech jedzie właściciel. To niech pan jedzie z nami. My się nie podejmujemy jeżdżenia samochodem na OC. Dobrze, to teraz panie Marcinie. Pan zrobi normalną ale żebyśmy słucha mnie pan do końca, tak, mogę powiedzieć... Mam propozycję, dobrze? Ale mogę powiedzieć, tutaj... bo zacząłem, a pan mi przerwał. Proszę Bardzo bym chciał dokończyć. Proszę bardzo. Proszę zrobić polisę OC na 12 miesięcy, w jakim towarzystwie chcecie, zaznaczyć płatnika spółkę ZOO i my opłacimy tą polisę. Jest taka możliwość, pan o tym dobrze wie i wtedy będzie pan mógł wydelegować osobę, aby przejechała. Dziękuję za sugestię. Proponuję, jeżeli chce pan obejrzeć ten samochód, nie będziemy tutaj polemizować na temat. Możemy zejść do miejsca, w którym samochód jest składowany. Po kilkunastu minutach nacisków przedstawiciele Mercedes-Benz Polska zgodzili się pokazać nam miejsce przechowywania S63 AMG. Nie, zgodnie z postanowieniem sądu auto może być, tam są opisane dokładnie czynności, które biegły ma wykonać i wśród tych czynności są czynności takie, które można zrobić tylko podczas jazdy. O to chodzi. Czyli możemy się przejechać samochodem z panem biegłym. Nie wyrażamy zgody na to, żeby tym samochodem ubezpieczenie... Czyli blokujecie możliwość przeprowadzenia czynności i tamto postanowienie przewidywało jazdę, prawda? Samochód w dniu dzisiejszym został, jazda jest możliwa w ramach ubezpieczenia ważnego. My nie musimy tego samochodu ubezpieczyć. Dlaczego czyli nie chcecie, czyli chcecie zaszkodzić postanowieniu w ten sposób, że na złość ubezpieczenie zrobicie i nie pozwolicie też na ubezpieczenie. Czego się państwo tak boją? Czego się tak boją? Jeżeli to auto jest... Poczekaj, daj panu skończyć. Czy to auto jest sprawne? To auto jest według nas To czemu pan nie chce, skoro jest szum medialny na całą Polskę, żeby biegły się przejechał i stwierdził, że jest sprawny, wtedy ja państwa będę musiał przeprosić oficjalnie. Dlaczego nie? Szum medialny został wykreowany przez pana i pana. Każdy wie, jak To niech pan pozwoli przejechać biegłemu, który to biegły orzeknie to, co będzie musiał orzec zgodnie ze swoimi kompetencjami, a my będziemy musieli wyprostować sprawę. Przedstawiciele Mercedes-Benz Polska robili wszystko, żeby auto wraz z biegłym nie wyjechało na drogę. Do znudzenia powtarzali wymyśloną na poczekaniu historię o rzekomej niemożności jeżdżenia po drodze publicznej samochodem posiadającym ubezpieczenie OC komisowe. A przecież taki rodzaj ubezpieczenia posiada większość z używanych samochodów oferowanych przez dealerów do sprzedaży. Ale to, przepraszam, czy w obu tym 30-dniowym jest napisane, że tylko po placu można jeździć? No nie no, pan jest doświadczony na takim stanowisku, musi pan mieć taką wiedzę. Ale ja pytam pana, bo ja wiem, że można. Samochodów używanych, więc pewnie się pan na tym zna. Tak, wiem, że można na tym jeździć. Po drogach publicznych. Ja nie podejmuję się... Ale można czy nie można? Ja nie podejmuję się... Ja nie pytam, czy pan będzie jeździł, bo pan biegły będzie jeździł, ale czy można? A jakie robią? Na swoją odpowiedzialność. Proszę pana, biegły i właściciel, nie pan. Mamy wątpliwość, panie Marcinie, bo tu sobie są zasada, napisał, że auto jest wadliwe wtedy. Ma pan ten dokument, pamięta pan, prawda? I teraz jest problem taki, że serwis twierdzi, że auto jest wadliwe, a wy twierdzicie, że jest dobre. Pan dyrektor mówi, że na OC komisowym nie można wjechać na drogę publiczną. Można! Można czy nie można? Ustalmy tu. Ale można czy nie można? Pytanie zamknięte. Nie można wyjechać na OC. Dobrze, dziękuję, możemy jechać na drogę. W pewnym momencie, słysząc te wszystkie bzdury o rzekomym problemie z ubezpieczeniem, już sam biegły zainterweniował, domagając się przeprowadzenia jazdy. Ktoś musi się z państwa tym samochodem wsiąść, przejechać i zademonstrować mi te warunki. Albo pan jako właściciel, albo pan. Jeżeli
Nie Pan dojdziecie jest do stroną. porozumienia. Pan cały czas mówi, że nie jest stroną, więc pan nie może. Ale jest właścicielem Ale samochodu. pan nie może, bo tylko strona może, nie? Firma jest właścicielem tego pojazdu. To możecie Państwo... To niech pan jedzie, niech pan Teraz wydeleguje. jest sytuacja takiego typu, że Szanowni albo Państwo, się my mówimy dogadacie, dokładnie, my mówimy w tym momencie nie o czyimś widzimisię, tylko o tym, żeby zrealizować wytyczne sądu polskiego, Może- proszę co- pana. które A to jest jest, pan Biegły, który jest przedstawicielem w postępowaniu sądu na tą okoliczność. Postanowiliśmy raz jeszcze wytłumaczyć przedstawicielom Mercedes-Benz Polska ich obowiązki związane z postępowaniem sądowym w sprawie wadliwego S63 AMG. Pan nie słyszał, bo to jest bardzo ważny niuans teraz. Pan powiedział, jak panowie rozmawiali, Po parkingu jeździ. że przejeżdżając się po parkingu, pan nie miał możliwości spełnić Tak, wytycznych dokładnie. sądu. Nie miał pan, prawda? dokładnie, nie. Nie, ja ubezpieczę wasz Panie Marcinie, pojazd. to jest postępowanie proszę sądowe. w takim razie- My jesteśmy w toku postępowania Co? sądowego. Państwo macie obowiązki w tym postępowaniu. Tak to jest w polskim procesie cywilnym, że jeżeli nawet Państwo nie są stroną, ale jesteście właścicielem i sąd zadecyduje o badaniu tego pojazdu, to po prostu wy musicie się do tego postanowienia dostosować, to auto wydać. Mówimy Panu, że wszystkie obawy Państwa ewentualne związane Nie, z żebym AC możemy powiedział. pokryć, To a jest i tak tak. zgodnie z prawem auto może jeździć. W pewnym momencie, orientując się, że sprawa może ujrzeć światło dzienne, dyrektor Mercedes-Benz Polska zmienił swoje zdanie o 180 stopni i stwierdził, że jazda jednak będzie możliwa. W takim razie jestem. Powtarzam, samochód ma ubezpieczenie komisowe OC. Nie jest pokryty ani ubezpieczeniem AC, ani standardowym ubezpieczeniem OC, więc ryzyka tej jazdy są duże. Zgodnie z pisami, które dostaliśmy z sądu, a dostaliśmy tylko wezwanie z 23 lutego i z już mówię, jakiego dnia, z 16 czerwca, pan jako biegły ma prawo tym samochodem z nami się poruszać, więc pan proponuję, żeby pan tym samochodem pojechał, jeżeli pan wyraża na to zgodę. Ja będę jechał, tak, Obok. Jeżeli pan jest w takim razie kolegę możemy oddelegować, że tym samochodem będzie jeździł pan Piotr Eugeniusz z naszej strony. No i ja, stroną, tak? Proszę pana, decyduje o tym biegły. Pomimo, że stwarzał on pozory przyzwoitości i sam potwierdził, że to biegły decyduje o tym, kto będzie uczestniczył w teście, kilka sekund później próbował już wpłynąć na to, by jeden z naszych przedstawicieli nie znalazł się na pokładzie podczas testu. Ja tutaj z wspólnikiem. Ja was wypuszczę. Nie, proszę pana, nie, jeszcze raz. Wyraziliśmy zgodę na biegłego, pana i pana. Koniec, dobrze? I stronę postępowania Ja też jestem. też tutaj strony, Tak. tak. Tak, I my reprezentujemy spółkę jawną. prokurent. Ja jestem prokurentem Jestem spółki. wspólnikiem. Jestem wspólnikiem Proszę z jednoosobową decydować. reprezentacją wyłączną i prokurent. Pan biegły decyduje. Pan biegły decyduje, pan biegły tutaj ma nawet nie będzie, kto będzie. Ja panu powiem, firma się nazywa tak samo jak ja, bo to jest spółka jawna. To jest mój dowód, tak żeby też panu potwierdzić. Dobrze, ale pan biegły sobie zapewne się dokumenty, tak, panie ja powiedzieć. to ukazuję. Widzę, że Państwo się dobrze znają, także ja nie Pan będę. Przesypa krótka, aczkolwiek niezbyt Prowadzącym pojazd będzie pan kolega. No, muszę Cię Pan mówił. Po około godzinie przepychanych słownych z Mercedes-Benz Polska wsiedliśmy w końcu do samochodu, aby rozpocząć test. Podczas jazdy testowej z biegłym sądowym można było zaobserwować liczne stuki, wibracje, ściąganie z drogi oraz szarpnięcia, co momentami stawało się wręcz zabawne. Zobaczcie sami. Częściej jak ktoś zaczyna pukać, to jest gdzieś butelka albo... No Mercedes tą butelkę daje na wyposażeniu i to jest butelka niewidka. Jak się bagażnik otwiera, to ona znika. Tak? Nie da się jej wyjąć, no ale jest jak się jedzie zawsze. To nie ja. Pan się na mnie patrzy, a to nie ja. Co ciekawe, w pewnym momencie nawet sam pracownik Mercedes-Benz Polska najwyraźniej zapomniał się i potwierdził występowanie zgłaszanych wad pojazdu. Wy tak z przodu nie czujecie panowie, a my tu z tyłu to faktycznie Jest to odczuwalne. jest różnica, no naprawdę. Ale najciekawsze jest to, że nie zawsze w prawo ściąga. Ale najczęściej, nie? To jest Najczęściej taka- w prawo, ale czasami ściąga w lewo. Pracownik Mercedes-Benz Polska potwierdził także, że podczas testu przeprowadzonego przez biegłego samochód posiadał prawidłowo ustawioną zbieżność oraz miał założone nowe opony. No to zbieżność mamy tą jeszcze z tych ustawień z Krakowa, nie? Czyli tą de facto igłę wyprowadzoną. Tak, na nowych oponach. Co więcej, przedstawiciel Mercedes-Benz Polska przyznał, że w trakcie testów przeprowadzonych wspólnie z nami
Kilka miesięcy wcześniej w Krakowie doszliśmy do tych samych wniosków, gdy idzie o ściąganie pojazdu podczas przyspieszenia. Droga ma pochyłkę tak i tak od środka, no nie? No ale to są takie, Tak, no. jak jest dobrze wyważony i ma zbieżność ustawioną, to i tak te różnice nie powodują, że on zjeżdża od razu w prawo. To są dystanse długie, nie? Ale To znaczy, no, my jeździliśmy wspólnie, tak, na drodze, którą Państwo sprawdzaliście. no, poziomice, Jeździliśmy w obie strony i doszliśmy do tego samego wniosku, Dokładnie. tak, że ściąga z lewego na prawo. przy maksymalnym obciążeniu po prostu ten samochód zmienia tor jazdy, tak, O, i teraz w lewo, wiecie pan? Postawę pracowników Mercedes-Benz Polska pozostawiamy Waszej ocenie. Co do powstałej opinii biegłego sądowego, nie możemy na obecnym etapie pokazać Wam jej w całości, jednak jej fragmenty mówią same za siebie. Pozostałą część opinii oraz inne, nieujawnione dotąd dokumenty dotyczące wadliwego S63 AMG musimy pozostawić na etap sądowy, gdyż ich przedwczesna publikacja mogłaby zaszkodzić sprawie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!